Dobra, ten cały mandżur trzeba teraz wpakować do auta. A zobaczcie, magia kina jest taka, że wystarczy stryknąć palcem i całość znajdzie się w samochodzie. No i cały towar spakowany. Ja jeszcze wezmę prysznic i jadę. Dzisiaj wieczorem dojadę do chłopaków. Cześć, słuchajcie, jadę na Mistrzostwa Polski. Mistrzostwa Polski klubowe oczywiście. Chciałbym z tego zrobić jakiś materiał. Jeszcze nie wiem, nie mam jakiejś tam koncepcji na ten film. Będę chyba pokazywał tak, jak wygląda trening. Może uda mi się też podczas zawodów gdzieś tam kamerę ustawić. Myślę, że będzie na to czas, żeby w czasie zawodów też do tej kamery pogadać. Pewnie tam Michał na starcie pokaże wam kilka przebitek, jak szykowałem się jeszcze u siebie w domu przed zawodami. Niestety nie miałem możliwości, żeby na trening czwartkowy pojechać. Teraz jest czwartek wieczorem, jadę do reszty ekipy, żeby przespać się już nad wodą, bo domki, w których będziemy mieszkać, znajdują się bezpośrednio nad wodą, nad jeziorem Jeleń. No i od rana, od jutra, od piątku zaczynamy treningi. Drużyna nazywa się Feeder Freak. W zeszłym roku byliśmy wicemistrzami Polski. Startowaliśmy we trójkę. Tomek Janeczek, ja i Zbyszek Kępiński. W tym roku jest formuła taka, że drużyna składa się z 5 zawodników, więc do drużyny jeszcze doszedł Adam Stefaniak i Tomek Płocha. Bardzo się cieszę, świetni zawodnicy. No i kurczę, mam nadzieję, że uda nam się wypracować jakiś fajny sposób na leszcze albo inne ryby, które pływają w łowisku Jeleń. Jak chłopaki mówili, to na razie jest słabo. Odbyli pierwszy trening, ale ciężko było cokolwiek złowić, więc zapowiadają się bardzo trudne zawody. Ale co, no, nie pierwsze i pewnie nie ostatnie, dlatego mam nadzieję, że uda nam się wypracować jakiś sposób, żeby chociaż kilka leszczy każdy z nas w każdej turze złowił. Także zapraszam na film. Noc minęła spokojnie. Rozpoczął się pierwszy trening, znaczy pierwszy oficjalny trening przed klubowymi mistrzostwami Polski na łowisku Jeleń. Jesteśmy w sektorze, to jest chyba sektor D. Ja mam stanowisko 68. Dwóch kolegów z klubu jest po lewej stronie, dwóch po prawej, więc jestem w środku naszej drużyny. Na razie to wygląda spokojnie. Tomek po lewej stronie ma 2 okonie, ja nawet nie miałem brania jeszcze, więc postanowiłem coś tam nagrać, korzystając z okazji, że ryby nie przeszkadzają w wędkowaniu. Tak ogólnie to jakieś wieści nie są optymistyczne z wczorajszego treningu, bo chłopaki trenowali. No to było marnie. 3 leszcze to był najlepszy wynik wśród zawodników z mojej drużyny. Także spodziewałem się tutaj łowienia pięknych leszczy. Natomiast pewnie będzie tak, że będziemy dłubać jakieś pojedyncze ryby i one będą decydować o wyniku drużynowym. Jeżeli nikt z drużyny nie będzie miał jakiejś poważniejszej wpadki, to myślę, że to będzie bardzo dobry wynik drużynowy. Tutaj pierwszy raz jestem na tym łowisku. Dzisiaj dopiero zajechałem nad wodę, więc nie wiedziałem, czego się spodziewać. Dosyć głębokie łowisko, woda bardzo czysta. Tak koło 30, między 30 a 35 metrem mam wrażenie, że jest delikatna półka, więc na tej półce sobie podałem parę koszyczków i mam też w zasięgu wędki podwodną wyspę, więc dorzucam do tej podwodnej wyspy. Tutaj podwodna wyspa, podwodna górka, co to ja gadam. Tutaj na tym 32 metrze, tak mniej więcej łowię, ciężarek mi opada niewiele ponad 5 sekund. Natomiast tam, co prawda 45-gramowy ciężarek, ale opada troszkę ponad 2 sekundy. Więc jest wyraźne wypłycenie. Zresztą widziałem jakieś tam takie mapy batymetryczne tego jeziora i rzeczywiście gdzieś tam właśnie spodziewałem się, że może być wypłycenie. No i tam daleko, no tam stawiam na karpia. Tutaj podobno są karpie, więc
Podałem też parę koszyków zanęty karpiowej z kukurydzą, z białymi robakami, żeby jakiś tam taki placyk stworzyć. Co jakiś czas będę zarzucał zestaw. Zobaczę, czy te karpie się tym zainteresują. Widziałem też spław tam karpia, chociaż to było, myślę, że z 15 metrów jeszcze dalej, jak ja łowię, więc tak około 90 metra. Już aż tak nie będę się wysilał, no chyba, że nie będzie nic się działo, tam jakieś ryby się pojawiały. Bo to myślę, że dalej na tym 90 metrze jeszcze płycej jest, tam może być szczyt tej podwodnej górki, więc tam niewiele ponad metr pewnie będzie głębokości. Także fajne miejsce na karpie. Woda na pewno tam się robi cieplejsza. O, teraz znowu widzę jakieś kółko, ale tam trzeba prawie pod 100 metrów rzucić. Nie wiem, czy mi się uda wtedy bez nęcenia. Jak naprawdę się nie będzie nic działo, to po prostu odklipuję zestaw i rzucę tak na aferę, ile fabryka dała. No i może jakaś ryba stamtąd pobierze, ale wolałbym, żebyśmy wypracowali jakieś łowienie leszczy, bo łowienie karpi to będzie przypadek, tylko tutaj akurat jest taki rejon, że się sięga tej podwodnej górki. Zdaję sobie sprawę, że to będzie kilka stanowisk, które sięgną tej płytszej wody. Natomiast no, tu będzie startować 100 zawodników, więc tylko niewielu w tym sektorze będzie miało możliwość właśnie łowienia na takiej wodzie. Także wypracowanie łowienia leszczy to myślę, że będzie klucz tutaj, żeby dobry wynik drużynowy osiągnąć. Naprawdę też nie mamy punktu zaczepienia tutaj. Jak tu podejść do tego wędkowania, co tym rybom pasuje, na jakiej głębokości, no bo to tak jak wspomniałem, łowisko jest głębokie. Więc myślę, że te ryby gdzieś no, będą głębokości, na których one chętniej przebywają, a będą też takie, na których ich w ogóle nie ma. Więc wybór odpowiedniej głębokości, myślę, że to będzie kluczowy temat. Na razie założyłem metrowy przypon, bo takie mam poczucie, że być może ten metrowy przypon no jest dosyć ważny, żeby ta ryba gdzieś, która będzie znajdować się w tonie, jeśli coś tam z tego koszyczka się oderwie i skusi ją, żeby spłynąć do dna, no to dłużej opadający przypon będzie tak jakby dłużej wabił te ryby, ale na razie nie wiem. Przynęta nie była ani razu obiecona, więc nie skracam tego przyponu. Jakbym zauważył, że na przykład przynęta jest obgryziona, ja nie widziałem brania, no to wtedy będę skracał, no bo to oznacza, że jest za długi przypon. O, ale teraz ten zestaw już łowi. Koszyczek jest na dnie. Przypon cały czas opada. Więc jeżeli te leszcze znajdowałyby się gdzieś w toni, no to miałyby czas, żeby pobrać przynętę. Trening się prawie kończy, a ja prawie nic nie nagrywałem. Czy w ogóle nie nagrywałem. Nie ma ryb. Dawno nie byłem na takim łowisku, na którym dookoła słychać, ludzie narzekają, że nie mogą złowić ryby. Widziałem i słyszałem o pojedynczych leszczach, jakichś pojedynczych okoniach. Sam miałem jedno ugięcie szczytówki, takie jakieś delikatne i to przynęta była delikatnie może ruszona. Ktoś tam mówi, że jazgara złowił, więc bardzo możliwe, bo miałem gnojaki założone na haczyku, więc gdzieś tam ten jazgarz mógł za końcówkę pociągnąć i ruszył szczytówką. Martwa woda. Martwa woda. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Nie wiem, dlaczego ktoś wymyślił, żeby tutaj zrobić zawody. Tutaj przy brzegu jest bardzo płytko i tu w ogóle nie widać małych rybek, żadnych płotek, okonków, krąpików. No, tu nie ma życia w tej wodzie. Rzucam i trochę jokersika, zrzuciłem i jakieś białe robaki, pinki, trochę zanęty. Tu w ogóle się tym nic nie interesuje, więc nie wiem, jak to będą te zawody wyglądały. Myślę, że dużo przypadkowości będzie w wynikach. Ale nic, no, zawsze takie zawody też ktoś musi wygrać. Więc ciekawe, kto będzie miał najwięcej szczęścia w ten weekend. Do końca zostało 50 minut jeszcze tego treningu. Ciekawe, czy będę miał jakieś takie branie, które da się zaciąć i wyciągnę jakąś normalną rybę. Jakąkolwiek rybę. No tutaj wyglądało bardzo ładnie, bo tak koło między 30 a 35 metrem
Tam wydawało mi się, że znalazłem taką lekką półkę, to dno tak gwałtownie nie opadało. I tam najczęściej łowię. No tak jak mówię, no miałem jakieś tam jedno wskazanie, zaciąłem, było pusto, gnojaki nie były ruszone, więc przypuszczam, że to mógł jakiś jazgarz gdzieś tam za końcówkę złapać. Drugie fajne miejsce, takie bardzo obiecujące, 75 metrów od brzegu, podwodna górka. Na takich łowiskach bardzo często są to dobre miejsca do wędkowania, więc wybrałem to miejsce. Podałem tam chyba ze 4 koszyczki na start. Zanęta karpiowa, trochę pociętej kukurydzy, trochę białych robaków. Tak, żeby jak przypłynie jedna ryba, żeby ona tam nie miała za bardzo coś zjeść, ale moja przynęta, żeby się najbardziej wyróżniała. O różnych porach wędkowania zarzucałem tam zestaw i nie miałem ani obcierki, żadnego wskazania, no już nie mówiąc o braniu. Jak tak się nic nie działo, no to jeszcze sobie pomyślałem, że może te ryby jeszcze bliżej są, więc znalazłem koło 16 metra taki już przed takim gwałtownym wyjściem, taki kancik, więc tuż za tym kantem też tak pomyślałem, że może błędem jest to, że się mało tutaj nęcił. No jezioro jest duże, więc duża woda, być może trzeba dużo tego podać, towaru. 2 litry podałem z dendrobenami, trochę jokersa i z kasterami. No, ale też tam parę razy zarzuciłem i nie było żadnego wskazania, żadna płotka, leszczyk, krąpik. Nie wiem, no żadna ryba się tym nie zainteresowała. Nie wiem, co myśleć. No wnioski takie trochę słabe, przynajmniej z tego mojego treningu. Ciekawe, jak tam koledzy. 2 kolegów złowiło po jednym leszczu. Ale wyciągać wnioski na podstawie jednego brania, no to jest słaby temat. Nie wiem, to łowienie wygląda tak, jakby tu trzeba po prostu było wybrać sobie jeden dystans, czy tam jedną głębokość i cały czas pilnować tego dystansu, obławiać i liczyć na to, że jak przypłynie ta jedna ryba, to zainteresuje się naszą przynętą i ją po prostu złowimy. Bo no tu nie widać, żeby te ryby na jakieś, nie wiem, jak szalone żerowanie przypływały. Tak jak mówię, no przynajmniej na razie nie słyszałem, żeby ktoś regularnie łowił tutaj ryby. Może gdzieś w innych sektorach, ale tutaj w naszym pobliżu, z tego co słyszałem, to praktycznie wszyscy narzekają na brak brań. Przytrzymam ten zestaw, zarzuciłem tam daleko, przetrzymam do 10 minut. Zostały jeszcze 2 minuty. Jak nic nie weźmie, to już te ostatnie, powiedzmy już te 45 minut przypilnuję tego 32 metra. Może jeszcze coś tam się skusi na moją przynętę. Dzień dobry kolejnego dnia. Jest sobota. Jak widzicie, przepiękna pogoda i chyba dzisiaj taka pogoda ma być. Jest godzina 9:20, więc za pół godziny będzie nęcenie. O 10:00 zaczynamy łowić do godziny 15:00. Mam 2 razy sektor E, czyli dzisiaj stoję w sektorze E na stanowisku 86, a jutro też będę w sektorze E, ale na jakim stanowisku tego nie wiem. Jutro rano będzie losowanie. Mocna obstawa w tym sektorze. Zresztą no, są mistrzostwa Polski klubowe, więc w każdym sektorze są dobrzy zawodnicy. Na pewno jestem w lepszej strefie niż wczoraj, bo podobno tutaj, a szczególnie im wyższe numery tutaj w tym sektorze, to były leszcze i to ludzie nawet słyszałem po kilkanaście tych leszczy łowili na treningu, więc na treningu pewnie podeszli tak troszkę na luzie do łowienia, to na zawodach tam powinny być ryby, chociaż nie wiem, czy te ryby tutaj migrują. To się okaże za kilka godzin. W filmie pewnie za kilkanaście minut. No nic, szykuję jeszcze co mi tam potrzeba. Tak praktycznie jestem już ogarnięty. 3 wędki sobie przygotowałem. Supera X 3,60 do 60 gramów, 40 metrów dystans. 2 wędki mam pleciontka ze strzałówką. 1 zestaw mam sama żyłka. Jakby jakieś duże ryby wpłynęły, to żebym miał dobrą amortyzację, czyli zestaw z żyłką.
Z tego co widzę po treningach, to raczej będą się liczyły leszcze. Trzeba po prostu zrobić coś, żeby łowić leszcze. Te leszcze mają ponad kilogram praktycznie każdy. Słyszałem o leszczach 1,20 kg, 1,30 kg, ale też słyszałem takich, które miały około 2 kg, więc piękne ryby. Kurczę, no miałem ochotę takie ryby połowić. Mam nadzieję, że dane mi będzie być w strefie, gdzie one dzisiaj będą żerowały i znajdę z nimi jakiś wspólny język. Dobra, no nie przynudzam. Jeszcze kończę tutaj przygotowania i do zobaczenia za chwilę. To jest chyba trzeci zarzut. Minęło 15 minut. Nie wiem, branie dosyć szybko i chyba mam leszcza. Także cały dzień wczoraj na zero, a dzisiaj już praktycznie w każdym zarzucie coś się działo. Teraz było pewne, piękne branie. No i trzeba powoli go wyholować. Już widziałem jakieś ryby w sektorze, więc to nie jest pierwszy leszcz w tym sektorze. Coś tu się dzieje. Holuję wysoko uniesionym kijem, no bo tam jest dosyć głęboko, więc tu gdzieś po drodze jest skarpa. Nie chciałbym, żeby ta ryba gdzieś zahaczyła się na tej skarpie. Pewnie są jakieś roślinności, a to była żwirownia, więc tam no, wszystko może być. Wolę, żeby ten leszcz raczej był przy powierzchni, chociaż jak będzie chciał się chlapać, to też mi się nie będzie podobać, bo to jest też moment, gdzie on może się wypiąć, ale nie chcę, żeby po dnie chodził. No już go widzę. Nie jest jakiś duży, no, ale od czegoś trzeba zacząć. Ale takie solidne kilo jest w siatce. Piękny złoty leszcz. Tak to ja mogę zaczynać zawody. Nie ma wiatru, więc nie ma większej trudności, żeby celnie zarzucać. Jak na razie. Dobra, wreszcie mogę kliker uruchomić i na liczniku ryb już 1 się pojawiła. Dobrze, minęło 20 niecałe minut. To jest bardzo dobry start. Nawet mi przez myśl przeszło, czy nie odłowić jakieś kilka drobnych rybek, które tutaj blisko brzegu pływały, żeby coś tam zapunktować. Ale ten leszcz rozwiązał tę zagwozdkę w mojej głowie. Więc już nie muszę tego robić. O, jest następny. Także dosyć szybko branie znowu. Muszę pracować, po prostu pracować tutaj i te leszcze teraz odławiać. Dobry moment jest od razu od startu. Tam przerwałem myśl kolega, który wcześniej miał leszcza, teraz widzę też podebrał drugiego. No, ryba jest już przy powierzchni, już go nie będę tak ciągnął wysoko uniesionym kijem, żeby mi się nie chlapał przy powierzchni. Skubany, ale wypłynął jak latawiec. Dobra, wciągam już strzałówkę, więc jest ryba blisko podbieraka w miarę, ale jeszcze muszę go delikatnie tutaj podciągnąć, żeby nie myślał o żadnych harcach przy powierzchni, bo to jest taki niebezpieczny moment. Ryba jest mniej więcej podobna jak ta poprzednia. Może, nie no, większy jest na pewno z 1,5 kg. Także piękna ryba. Zobaczcie. No po wczorajszym treningu takiego rozpoczęcia się nie spodziewałem. 24 minuty zawodów, a ja mam, myślę, 2,5 kg w siatce, to tak najmniej. Więc świetny start. Żeby tylko te ryby tam utrzymać, żeby one nie pomyślały sobie, żeby gdzieś odpłynąć. Przygotuję sobie kolejną porcję do nęcenia, bo tak o kurde, nie zapił się. Teraz miałem następne branie. Zdążył wypluć się, nie zapiął skubany.
Ciekawe, czy oprócz tych leszczy tam pływają inne ryby. Chyba będę musiał założyć też większy haczyk, tak sobie myślę. Zobaczę w drugim pędzisku. Nie wiem, brania te ryby się nie zapięły, tak jakby coś było tam nie tak. Albo zmienię model haczyka może. Łowię haczykiem N30 16, więc może N20 założę 12 albo 14, żeby te ryby pewnie się zacinały. To jest kolejny leszcz. One tam na tej głębokiej wodzie po braniu od razu walczą, więc nie spieszę się. Tam już czuję mocne jeszcze szarpnięcia. Im bliżej brzegu, jak je trochę uniosę, to one wtedy łagodnie się dają już prowadzić. Dobra, ryba chyba już jest blisko powierzchni. Mam nadzieję, że tam nie będzie miała w nic do zaczepienia. Piękne łowienie jak na razie. Kurczę, po wczorajszym treningu marzyłem o czymś takim. Nie spodziewałem się, że tak to się może skończyć. Ale super. No dobra. Kolejne ponad kilo. Już te leszcze mają piękny kształt. Grube w karku. Cały cykl od zarzucenia do zacięcia niewiele ponad 5 minut, więc jest rewelacja. Trzeba być tylko skupionym na tych braniach, bo te brania, mimo tego, że te leszcze, można powiedzieć, pewnie są zacięte, to wcale, nie wiem, być może powinienem dłużej czekać, ale miałem ze 2 razy jakieś wskazanie i zaciąłem i nie było ryby. Więc nie wiem, czy ta ryba, jakbym czekał na takie bardzo pewne branie, to bym nie zaciął, więc chyba trzeba w miarę szybko reagować. Mam jedną ucjową szczytówkę i ona dosyć dobrze pokazuje, ale nie ma takiego, że kija zabiera. Te brania takie są, że szczytówka tak delikatnie, no widać, że to jest branie. Nie można tego z niczym innym pomylić. Natomiast jak koledzy na treningu opowiadali, że było ciach i trzeba było łapać kija, no to tutaj takich brań nie ma. Ryby trochę sobie zrobiły przerwę tutaj. Nie wiem, przez 15 minut, może więcej, parę zarzutów na pusto, ale jest następny leszcz. Nic, reakcja jest szybka, to od razu po zarzucie. Więc mam nadzieję, że będą następne jeszcze. Jakiś wojskowy śmigłowiec. Ten, mam wrażenie, trochę bardziej walczył niż te poprzednie. Ciekawe, czy to będzie większa ryba, czy po prostu bardziej waleczna ryba. Tamte się poddawały już w tym momencie, to tak ciągnąłem je dosyć łagodnie. Natomiast ten co jakiś czas, widzę, odpływa z łowiska. Mocniej, te mocniejsze są szarpnięcia. Ciekawe, czy to będzie większy leszcz, czy nie. Płynie mi na lewo do sąsiada. Chodź tutaj, do mnie chodź. Stanę, nie wiem, czy tam przy tym trzcinowisku nie ma jakichś zaczepów. No nie, chyba ryba, teraz ją widziałem, woda jest bardzo czysta, tu jest bardzo klarowna woda, widać tą rybę. Chyba po prostu bardziej waleczny, wcale nie jest większy.
Dobra, jest już w miarę blisko powierzchni. Jest krótszy, taki zbity, trochę nawet tutaj zdeformowany. Ja go widziałem właśnie w wodzie, że on tak troszkę inaczej błyskał. Ale skubany taki waleczny, chyba najmniejszy, a najbardziej waleczny. No, wczorajszy dzień nie zapowiadał, że może być tak wspaniałe wędkowanie. No, dzisiaj to jest łowienie, marzenie każdego wędkarza, można powiedzieć. Muszę dobrze napełnić ten koszyczek, pewnie, żeby po drodze nic nie wypadło. 5 kg w siatce już jest. Ten sektor wczoraj był najbardziej rybny, no i jak na razie tutaj też są ryby. Podobno tutaj w lewo ode mnie to prawie każdy ma 1-2 leszcze, ja mam 4. Po prawej stronie kolega ciągnie drugiego, tam za nim jeszcze ma też chyba 2 czy 3 leszcze. O, dziękuję Ci. Więc to, kurczę, tu po prostu trzeba łowić. Chociaż nie mam już takich regularnych brań, jak na początku było, że zarzut, miałem jakieś wskazanie, drugi zarzut ryba, następny zarzut znowu ryba, tylko teraz właśnie złowiłem rybę, zarzut i jest na pusto, nic się nie zadziało. Zobaczymy, no, będę regularnie przerzucał i mam nadzieję, że jeszcze troszkę tych leszczy tutaj wpłynie w to łowisko. Przez moment nawet się zastanawiałem, czy znowu tego łowiska nie donęci, bo po tym pierwszym nęceniu od razu były ryby. Tylko kurczę, mi się trochę wystrzelał z towaru. Tego też nie chcę, bo jeszcze przede mną 4 godziny, ponad 4, niecałe 4 godziny, bo to już godzina 10 minęła. Więc niecałe 4 godziny łowienia, ale trzeba, żeby ten towar wystarczył na całe to wędkowanie. Zmniejszyłem też koszyczek, żeby właśnie się tak nie wystrzelać z towaru. Kolejny leszcz tu się zameldował. Tym razem czekałem dużo dłużej, ale postanowiłem, że przeczekam może. Może one już tam się ustawiły, trochę tych przynęt jest w stanowisku i trzeba po prostu czekać na branie. No i wziął kolejny, więc z tego bardzo się cieszę. Jak na razie jest piękne łowienie, to ja uwielbiam takie wędkowanie, to jest to. Cała kwintesencja Federa. Głęboka woda, duża, piękna pogoda, piękne ryby. Muszę chyba powiedzieć, że marzyłem ostatnio o takim wędkowaniu, bardzo mi brakowało. Gdzieś tam moje ostatnie wypady na ryby czy zawody to nie obfitowały w takie łowienie, a dzisiaj jest przepięknie. Wczoraj było trudno, a dzisiaj jest cudownie. Kolejna ryba też, która płynie w lewą stronę do sąsiada. O ile tu z prawej strony z kolegami jesteśmy w miarę blisko, tak jesteśmy wcięci w zatokę, więc tak troszkę każdy musiał troszkę, musieliśmy się poukładać, żeby dobrze zarzucać. Ja delikatnie w lewo, kolega na wprost, kolega tam dalej, to pewnie delikatnie w prawo, bo też tam ma kolizję z następnym wędkarzem. Ale tutaj akurat do lewej strony ja mam troszkę więcej przestrzeni, więc dobrze, że ta ryba idzie na lewo, a nie na prawo. Bo tu na prawo jest bardziej gęsto niż na lewo. Dobra, chyba się błysnął gdzieś przy powierzchni, więc już nie będę tak go wysoko holował. Tu po lewej stronie Mateusz też chyba właśnie podebrał leszcza. Także te leszcze tutaj w tym rejonie są. Wczoraj żeśmy marzyli o braniu. Mogliśmy się licytować na jakieś wskazania, obcierki. Ja to nie mogłem nic licytować, bo niewiele tego było. Jedno takie pseudo wskazanie. Natomiast dzisiaj jest super. O, ten chyba jest troszkę większy od tych poprzednich. Kurczę, mam 4-metrowy podbierak i tak... To jest troszkę większy. Piękny, gruby, szeroki w grzbiecie. Piękny leszcz. Też pewnie zacięta ryba. Godzina 20 zawodów minęła. 5 ryb w siatce. Kurde.
Nie spodziewałem się takiego wyniku. Pewnie przed zawodami to brałbym w ciemno taki wynik przez całe zawody. Całą turę, a tu no nic, żeby to tylko utrzymać, żeby te leszcze chciały cały czas żerować. Na razie wydaje się, że dobrze żerują, więc kontroluję baterię. W mikrofonie założyłem świeżą, a już widzę, że jest prawie minimum, więc pewnie będę musiał niedługo ją wymienić. Nie wiem, czy to słychać, ale pięknie tutaj nade mną żurawie przeleciały. Już tak się formują w klucze jakieś większe takie stada, widzę, i latają tutaj, krążą. Wczoraj widziałem właśnie tak najpierw 6, później 2 do nich doleciały, później widziałem 10, później taki 12-osobowy klucz, 12-osobowy klucz składający się z 12 ptaków, więc ten jest jeszcze większy, więc cały czas one chyba tutaj będą się jakoś formować i przygotowywać do wylotu. Kurczę, udało mi się następnego zaciąć. Jeden zarzut po tym leszczu było na pusto. Teraz wykonałem drugi, minęła minuta 20 i nastąpiło piękne branie. Co one tam się cały czas kręcą, cały czas się kręcą. Trzeba być czujnym i powolutku budować wagę. Dodatkowo przede mną piękny spektakl, jak te ptaki tam się łączą. Nie wiem, już teraz to tych ptaków widzę przed sobą kilkadziesiąt. Tak ze 3 takie większe klucze były i one się razem połączyły, już krążą w kółko, krążą, dogadują się ze sobą. Pięknie to wygląda. Wydaje mi się, że to są żurawie, ale być może jak macie pomysł, albo ktoś jest ornitologiem lub się interesuje ptakami i wie, że na przykład to nie są żurawie, to proszę sprostujcie w komentarzu. Tak mi się wydawało, że to na gęsi to za duże ptaki. No ale może się mylę, bo ja się na tym nie znam. Myślę, że mikrofon zbiera te odgłosy, czy przynajmniej zbierał, jak one tu nade mną leciały. O, teraz muszę bardzo nisko trzymać wędzisko, bo chyba dosyć szybko do powierzchni dopłynęła i tam próbuję skakać. Nie chcę jej podciągać do powierzchni, żeby, broń Boże, nie walczyła przy samej powierzchni, bo wtedy te leszcze potrafią się wypinać. Przy powierzchni mogą troszkę mocniejsze szarpnięcie wykonać, jednak w wodzie woda ma większą gęstość, więc te ich takie szarpnięcia są bardziej delikatne. Piękna złota ryba. Ale łowienie, no coś niesamowitego. Złoty leszcz. Też ma zdeformowany tutaj ten ogon, ale pozostała jego część ciała jest dobra. Zapięty idealnie za wargę. Super. Zaciąłem jakąś kolejną rybę. Znowu miałem ze 2 zarzuty na pusto. Ale to wygląda inaczej jak leszcz. To inaczej zupełnie walczy. Ciekawe, co to będzie za ryba, bo to po zacięciu inaczej się zaczęło zachowywać. Ciekawe, co to będzie. Czy to jakiś duży leszcz, który... No nie, to zupełnie inaczej ta ryba się zachowuje. Czy, nie wiem, podpięta, zawinięta, nie mam pojęcia. Jesiotr, bo tutaj też takie ryby się trafiają. Ale to zupełnie inaczej walczy. A, już widzę. Chyba to będzie jesiotr. Tam, na 100% widzę jesiotra. Ale nic, trzeba go scholować też. Dlatego miałem takie przestoje, one tam wpłynęły w to łowisko. Ale się pozawijał. Dobra, trzeba go szybko scholować, żeby nie dać mu szansy na odjazd. Pozawijał się jak szynka.
Kurczę, mam nadzieję, że wyciągnąłem jesiotra, że tam więcej tych jesiotrów nie ma. Będę mógł teraz się cieszyć holem leszczy, bo to takie jest bardziej poukładane to łowienie z leszczami. Chociaż lepszy jesiotr niż nic, no ale zdaję sobie sprawę, jak te jesiotry też psują troszkę łowisko. Psują w takim sensie, że mam wrażenie, że wypędzają inne ryby, czyszczą to łowisko. Ja co prawda nie miałem obcierek, ale też bardzo często właśnie jak pływają te jesiotry w łowisko, no to są obcierki, a nie można tej ryby złowić. Bardzo lubię takie łowienie, bo ono troszkę przypomina łowienie rekreacyjne. Tutaj nie trzeba mieć jakichś szybkich ruchów. Jest czas na to po zarzuceniu, żeby sobie tutaj przygotować wszystko odpowiednio na półce. Przynęty, nie ma takiej nerwowości. Tylko powolutku buduje się tą wagę. Co kilkanaście minut. Ładna ryba do siatki. To by było idealne. I później jak jest koniec zawodów, to tych ryb będzie dużo. Ja na razie mam 7 ryb. Myślę, że spokojnie mam 8 kg w siatce. To tak mi się wydaje. Tak bym to ocenił jak na razie. Może nawet więcej. Może 9. Dobry kapitał. Minęły 2 godziny zawodów. Jeszcze 3 zostały. Początek był lepszy. Teraz tak jakby te brania nie są już tak regularne. Ale cały czas się zdarzają. Cały czas są te brania. Co jakiś czas coś tam tą szczytówkę wygnie. Cieszy mnie dobra skuteczność już zacięć, bo pierwsze takie 2 jakieś miałem wskazania, nie mogłem tych ryb zaciąć, więc poczyniłem pewne korekty i teraz praktycznie każde branie zacinam, wyjmuję rybę. Więc to jest dobre. Tam gdzieś słyszałem, ktoś ma 5 ryb leszczy. Koło mnie sąsiad ma chyba 4, więc na razie taka jest przewaga, powiedziałbym, w miarę bezpieczna, ale są to zaledwie tylko 2-3 ryby, więc te 2-3 ryby to jest kwestia nieraz 10 minut. Więc no, cały czas muszę budować tą wagę, nie odpuścić tym rybom. Kurczę, jest kolejny po tym jesiotrze. Nastąpiło branie leszcza. Może rzeczywiście te jesiotry trochę tam popsuły. Odłowiłem jednego i teraz znowu jest leży, więc jest dobrze. Tam wiem, że kolega już też ma 6, czy może też 7. Teraz holuję następnego, więc tutaj, tak jak wspomniałem, cały czas trzeba być czujnymi i walczyć do końca, nie odpuszczać, nie spocząć na laurach, bo jeszcze 3 godziny zawodów to się naprawdę wszystko jeszcze może wydarzyć. Ryby są słusznej wielkości. Więc trzeba dbać o to, żeby wyciągnąć każdą rybę. Dobra, ryba jest w zasięgu podbieraka, tak go postaram się unieść i od razu go wsadzić w durszlak, żeby się, broń Boże, nie chlapał przy powierzchni, bo to zawsze jest ryzyko wypięcia. Kolejna piękna ryba. Zobaczcie. Godziny 15 minut. Nawet jeszcze połowa zawodów nie minęła. No, miałem teraz długą przerwę. Myślę, że z pół godziny nie miałem kontaktu z rybą. Nareszcie coś wzięło po lewej stronie. Koledzy mieli taką serię, że ze 3 jest, jeden przez drugiego łowili, więc chyba mnie dogonili, a nawet przegonili. Więc teraz ja muszę gonić, a był moment, że takie miałem informację, że prowadzę w sektorze. Ale nic, no nie poddaję się. Zostało 2 godziny 15 minut. Więc jeszcze jest cały czas szansa, żeby podgonić i odwrócić tutaj sytuację w sektorze. Płynie na lewo, więc leszcz. Mam nadzieję, że będzie duży. Tylko dużych mi potrzeba. No, taki opór zacny stawia. Ciekawe, czy dobrze go oceniam, że będzie duży. Jakieś jeszcze 15 metrów od brzegu jest, tak mi się wydaje. Wszystkie mają tendencję, żeby płynąć w lewo. Tak myślę, że im wyciąga, bo oni tam po prawej stronie jest słabo z rybami, a po lewej stronie jest rewelacja.
widziałem go w wodzie, to wcale nie wyglądał na dużego, więc tak przez moment mi się tylko wydawało, że duży. Ale nic, sztuka jest sztuka, trzeba odławiać. Te, które biorą, pewnie tu każdy z tego rocznika ma leszcze. Oj, żywy, zdrowy, tutaj w siatce się obudził. No znowu pewnie zacięty. Kurczę, krótki mam przypon 60 cm, a mimo wszystko one tak pobierają mocno. Też zacinam w pierwsze tempo. Powoli staram się gonić kolegów. Teraz drugi rzut z rzędu i druga ryba. Więc na razie jeszcze jestem w tyle, ale teraz jest taki trochę lepszy moment. 2 ryby z rzędu. Przez ostatnią godzinę miałem jedną, a tu w 2 rzutach 2 leszcze. Więc kurczę, trochę się odbudowałem. Mam nadzieję, że do końca jeszcze trochę tych ryb złowię. Całe szczęście dla mnie, no dla kolegów nie do końca, ale tam łowili jednego za drugim. Tam Maciek miał chyba, nie wiem, z 7 z rzędu złowił. Dociągnął chyba do 12 czy 13, ale stanęło, więc też tak mam takie wrażenie, że tutaj może jakaś pływa taka łowica. Jak tam stanęło, no to może ona gdzieś tutaj się zatrzyma u mnie na troszkę dłużej, do czego bym sobie życzył oczywiście. No ten jakiś najbardziej waleczny szarpie tym pyskiem tutaj przy samym brzegu. Nie wiem, czy ma kilogram, może nie. Chociaż taki dosyć gruby jest. Na liczniku. Zmienię przypon. Ten już jest zmęczony. Musiałem haczyk odginać po poprzednim leszczu. Ale przygotowałem sobie nowy, więc wykorzystam ten nowy przypon. Branie teraz nastąpiło po 4 minutach, więc miałem chwilę, żeby sobie przygotować i przynęty, i glinę zanętę do łowienia. Także jestem gotowy do następnego zarzutu. Chyba Mateusz też nie próżnuje obok mnie. Słyszę podbierak. Nie widzę go, bo są trzciny, ale chyba kolejnego leszcza złowił. Więc już przez chwilę się zbliżyłem do Mateusza, ale znowu mi odjechał. Nic, muszę walczyć i nie odpuszczać. 1,5 godziny do końca zawodów zostało. 11 ryb mam w siatce. 4 ryby. Początek był świetny. Później taka słabsza godzina była. 1 godzina taka mi wypadła z jedną rybą tylko. O. Teraz miałem jakieś wskazanie. Nie wiem, czy to było branie, czy raczej obcierka, więc kurczę, te ryby być może jeszcze się tu kręcą, bo tutaj ode mnie na prawo to jest no zdecydowanie gorzej, więc tak wygląda, jakby ta strefa tutaj na lewo to była lepsza strefa. Podobno końcówka sektora też ma słabo, więc źle nie wylosowałem. A po tym wyniku jaki jest drugi? 13. Będę dokładał, jak będzie może trzeba, to... Czekaj. 14 450.
Tak. To są moje ryby z pierwszej tury. Niesamowite. 3% baterii mi zostało. Mam nadzieję, że zdążę. Słuchajcie, pierwsza tura się zakończyła. Byłem drugi w sektorze. Przegrałem z Mateuszem, który stał po lewej mojej stronie. Mateusz miał chyba około 22 kg. Ja miałem niecałe 18, więc no tak zdecydowanie 4 leszcze albo nawet 5 mi do niego brakowało. To jest dużo. Później za mną było niecałe 16, a później już jakieś 13, 12 i tak dalej, więc no taka solidna dwójka. Bardzo jestem z tego zadowolony, szczególnie po wczorajszym treningu, gdzie no nie miałem brania. Większość ryb złowiłem na gnojaki. To taka dla mnie była najlepsza przynęta. No i tyle te ryby brały. Tak w sumie miałem wrażenie, że jakby one podążały za koszykiem, bo dużo ryb złowiłem po minucie, po 2, po tam nie wiem 30 sekundach. Ostatnią rybę to złowiłem, było 2 minuty do końca, zarzuciłem i nie odłożyłem wędki na podpórkę, bo od razu mi ryba zabrała, więc te ryby tak brały. Drużynowo chyba będziemy daleko, bo no jeszcze nie znam tych wyników, ale z tego co słyszałem, to raczej nie będziemy się liczyć w walce o medale, więc pozostaje tutaj po prostu dobra zabawa. Akurat towarzystwo w sektorze było świetne. Bardzo dobrze się bawiłem, ryby były. Kurde, no dzień super. Dla mnie trzeci dzień na łowisku Jeleń, to jest niedziela. Rano jesteśmy już po losowaniu. Większość już się rozjechała, ja jedynie zostałem tutaj w miejscu, gdzie byli organizatorzy, jakieś śniadanie, poranna herbatka. Więc zaraz ruszam na stanowisko. Wylosowałem stanowisko 90, to jest no, w połowie sektora E. Najlepsze miejsca wczoraj, bo sektor E był bardzo nierówny, to były niskie numery, czyli od 81 powiedzmy do 86, tam gdzie ja byłem wczoraj. Tu była bardzo dobra strefa. No i tak mam wrażenie, że im bardziej później w prawo, to były gorsze numery. Ja mam 90, to jeszcze w miarę jest dobrze, bo powyżej powiedzmy 93, 4, tam ta końcówka niestety koledzy mieli tam bardzo ciężko i było bardzo mało ryb w porównaniu do tego, co było po lewej stronie. Także wylosowałem tak średnio dobrze, bym powiedział. No może chyba nawet lepiej trochę jak średnio. No zobaczymy, co tam będzie. Jadę na stanowisko, wygruntuję, zobaczę, co mnie czeka na dnie. Dobra, jestem już na stanowisku, wszystko przygotowane. Rozwinąłem 2 wędki, jeden dystans 43 metry. I tyle, no. Będę z tego jednego dystansu próbował dobrać się do leszczy. Wczoraj się udało, może i dzisiaj się uda. Dobra, szykuję się, bo mam chyba z 2 minuty do nęcenia, więc muszę sobie to wszystko jakoś poukładać. Do zobaczenia za chwilę. Minęło już prawie 2 godziny zawodów. Przez 1,5 godziny nic się u mnie nie działo. I z tego co zauważyłem, w ogóle jest dużo mniej ryb jak wczoraj. Ale ci zawodnicy, którzy mieli tutaj rybę w moim zasięgu wzroku, no łowili dużo dalej ode mnie. Więc po tej 1,5 godzinie zszedłem z kosza. Przeleciłem się na 55 metrów. To jest drugi zarzut. I od razu złowiłem rybę. Zaciąłem rybę. Także mam nadzieję, że to coś się ruszy. No tak jak mówię, drugi zarzut i od razu była robota. Więc najlepszy w sektorze podobno ma 3 ryby. Koło mnie tutaj sąsiad Bartek ma 2. Więc te 3 ryby to jest kwestia być może nawet pół godziny, jakby dobrze brały, tak jak wczoraj były momenty i to można odrobić. Także cieszę się, że podjąłem taką decyzję.
solidna, fajna rybka. Więc mam nadzieję, że dla mnie teraz łowienie się rozpocznie. Muszę dosyć mocno zarzucać ten zestaw przed siebie, żeby pewnie ta plecionka w samym końcu dotknęła do klipa, żeby było ostre szarpnięcie, żeby przypon się wyprostował. Ten pierwszy rzut, który wykonałem, nie był idealny. Tak, nie zauważyłem tego do końca, ale chyba nie był, bo wyciągnąłem zestaw i się okazało, że przynęta była zjedzona, a zestaw był zaplątany. Także już w tym pierwszym rzucie, po przejściu tam, po zanęceniu tego łowiska, już miałem branie. Także no, muszę się starać, żeby to wszystko się zgadzało, żeby tam nie popełnić żadnego błędu. Z tego co widzę, to tu każda rybka będzie na wagę złota, bo tych ryb jest po prostu niewiele. Tu wczoraj miałem kilkanaście ryb, więc można powiedzieć, jakbym złowił jednego mniej, to też bym był drugi. Natomiast dzisiaj ta jedna ryba może zadecydować nawet o kilka miejsc w tabeli, dlatego teraz pełne skupienie i mam nadzieję, że za chwilę znowu mi się szczytówka wygnie. Będę mógł się cieszyć holem leszcza. Licznik już uruchomiony, więc już jest lepiej dużo. Myślę, że teraz jestem tak mniej więcej w połowie stawki w sektorze, bo są chyba 2 czy 3 wędkarzy. Jest 2 chyba z 3 rybami. Chyba że ze 3 z 2, jeszcze kilku ma po jednym leszczu. Więc ja jestem w tej trzeciej grupie. Myślę, że połowa jest nadal bez ryby, ewentualnie z jakąś drobną rybką. Bartek tu koło mnie trzeciego ciągnie, więc idzie na lidera. Będę miał koło siebie zawodnika, który mnie będzie jeszcze dodatkowo mobilizował. Bartek wczoraj wygrał swój sektor, więc dobrze wie, o co tutaj chodzi. Świetny wędkarz. Także mam nadzieję, że mu dotrzymam kroku. Ale miałem moment taki, że chciałem zarzucić zestaw na tą dalszą linię i przy zarzucie zerwałem strzałówkę. Musiałem zestaw dorobić, ale mówię, nie będę tracił czasu. Wziąłem drugą wędkę, którą miałem przygotowaną na ten bliższy dystans, zarzuciłem tak, żeby coś się znajdowało w wodzie i miałem branie z tej krótkiej linii. Także mam teraz leszcza z krótkiej linii. Być może teraz tę krótką linię będę pilnował. Zobaczę, może to już jest ten czas, że one wreszcie tutaj przyszły. Na pewno będę tutaj bardziej precyzyjny. Chociaż chyba nie wygląda na jakąś dużą. Taka idzie teraz bardzo łatwo, daje się prowadzić. O, zaczęła się ruszać. Tutaj być może jest przejście z tego bardziej płytkiego miejsca w kant i te ryby tutaj przy tym kancie takie bardziej narowiste się stają. Znowu zobaczyły dno. Dobra, ryba już gdzieś jest tam, ode mnie jest 15 myślę metrów pod powierzchnią. Widziałem, jak się błysnęła, więc za chwilę, mam nadzieję, będę ją mógł podebrać. Dobra, drugi leszcz w podbieraku. Także jeszcze do czołówki mi jednego leszcza brakuje, żeby wyrównać. To jest taki ładny, solidny, ponad kilogram. Gruby w grzbiecie. Druga tura już się skończyła. No niestety jakiegoś dobrego wyniku nie zrobiłem. Byłem w połowie stawki, 10. miejsce zająłem. Nie wiem nawet, jak to skomentować, bo obok mnie kolega wygrał sektor, więc patrząc na to, no to jakoś gdzieś popełniłem błąd, do końca nie wiem gdzie. Nie wiem, nie potrafiłem dzisiaj się z rybami dogadać. Wczoraj jakoś tak wszystko grało, nawet jak miałem moment jakiś taki trudny, to troszkę donęciłem to łowisko
jakoś sprowokowałem te ryby, żeby one spłynęły na dno i znowu te ryby jakoś tam łowiłem. Natomiast dzisiaj to w ogóle nie działało. Ja nie wiem, muszę na spokojnie to chyba przemyśleć, ewentualnie z jakimiś kolegami pogadać, o co tutaj chodziło, ale no to dzisiaj mam wrażenie, 3 ryby, które złowiłem, 3 leszcze ważyły 3,440. To były wszystkie ryby przypadkowe, tak jakby żadnego punktu zaczepienia, jakiegoś takiego wspólnego mianownika między tymi rybami nie widzę. No może poza przynętą, bo według mnie najlepszą przynętą, na którą tutaj łowiłem, to były gnojaczki, takie nieduże gnojaczki zakładane na haczyk i tyle. No. To jedyna wspólna rzecz, bo te wszystkie ryby na te gnojaczki dzisiaj złowiłem. Wczoraj też większość ryb na gnojaki, a tak to nie wiem. Dobra, pakuję się, jadę na zakończenie, pewnie jeszcze dam znać albo zaprezentuję, jakie były wyniki tych zawodów. Także bardzo dziękuję, że byliście do końca tego filmu i do zobaczenia w następnym filmie. Dzisiaj jest poniedziałek, zawody się wczoraj zakończyły, ja już jestem w domu, dzisiaj rano wyszedłem z psem, więc kilka słów podsumowania tych zawodów. Zajęliśmy 8. miejsce drużynowo, awansowaliśmy z 15. miejsca, w drugiej turze zajęliśmy 3. miejsce. Więc wynik świetny, 29 punktów. Tomek od nas wygrał sektor, Adam z Tomkiem drugim byli na 5. miejscu, ja byłem na 10. Na 8. miejscu był Zbyszek, więc no, przyzwoity wynik jak na te warunki. Trochę nam nie poszła pierwsza tura, ale też trzeba przyznać, że mieliśmy paskudne losowanie. Łowisko Jeleń to jest tak wygląda, jakby to była żwirownia. Więc dno jest bardzo nierówne, są miejsca bardzo głębokie i tam w pierwszej turze było ciężko ryba. W takich miejscach właśnie wylosował Adam z Tomkiem. Siedzieli w 2 obok siebie sektorach, ale jeden był na końcu sektora, drugi na początku i obaj wpadli w tą słabą strefę. Ratowali się jakimś jednym okonkiem, żeby nie zejść na 0. Także kosztowało nas to wiele punktów. U Tomka w pierwszej turze, drugiego Tomka też była ciężka strefa. Mieliśmy 3 słabe losowania w pierwszej turze, więc to nas pozbawiło walki o jakieś medale. Ja może powiem o swoim łowieniu, no bo na tym tak jakby najwięcej wiem, co się działo, bo siedziałem na koszu. Chyba w drugiej turze zabrakło mi trochę cierpliwości. W pierwszej turze te ryby miałem praktycznie od samego strzału, od samego początku, więc to łowienie tak się fajnie dla mnie rozwinęło. Wczoraj natomiast no, 1,5 godziny nie miałem żadnego kontaktu z rybą i po tym czasie zdecydowałem, żeby przejść na dalszą, stworzyć sobie dalszą linię, więc szedłem z kosza, na kijkach odmierzyłem 55 metrów i chciałem łowić dalej, no bo widziałem, że Bartek, który łowił koło mnie, łowił daleko. Gdzieś tam po prawej stronie czy po lewej stronie, jak widziałem, jak ktoś holował ryby, to z większego dystansu, więc poszedłem na ten większy dystans i od razu złowiłem leszcza. Także trochę ten element mnie, chyba mogę powiedzieć, zmylił, bo już bardzo długo pilnowałem tej długiej linii. Niestety tam już się nic nie wydarzyło. Jak splątałem, czy urwałem zestaw, rzucając na tą właśnie dalszą linię na 55 metrów, no to chciałem sobie ten zestaw jeszcze raz zrobić, ale pomyślałem, no nie będę tracił czasu na nawiązanie takie bezproduktywne, więc zarzuciłem wędkę na tą bliższą linię i od razu stamtąd złowiłem leszcza. Później miałem jakąś ocierkę, ale tak jakby wierzyłem, że ta dalsza linia będzie większa i jeszcze wrzuciłem ze 2 razy tutaj blisko, nic nie złowiłem, przeszedłem na dalszą linię i tam już, ojejku, no długie godziny tam siedziałem. No ostatnie pół godziny wróciłem, pół godziny nawet, myślę, że to było ostatnie 15 minut. Wróciłem na krótszą linię, jeszcze złowiłem leszcza, więc tak trochę emocje opadły i na spokojnie dzisiaj tak się zastanawiam, że jakbym jeszcze raz tam miał siedzieć, to chyba bym jeszcze czekał. Bo tego leszcza drugiego, co złowiłem z tej krótszej linii, no to on był po 2 godzinach, więc być może to był czas, że trzeba było wyczekać. Wystarczyło złowić 6 ryb, co dawało 3. miejsce w sektorze. Złowiłem 3, miałem jeszcze 2 razy splątany zestaw i w tym czasie miałem objedzone robaki, więc tak naprawdę tych brań miałem więcej. No ale niestety splątany zestaw nie pokazuje brań. Nie wiem też, jak ta ryba wzięła, być może się też jakoś tam spłoszyła i cała ławica mi tam, czy te kilka leszczy, które odpłynęło. No tego nie wiem. Natomiast no, wiem, że nie łowiłem dobrze, to łowienie się od początku dla mnie dobrze nie ułożyło. No niestety, wynik taki był jak był.
Trochę chyba miałem też szczęście, bo ostatniego leszcza to złowiłem dosłownie 2 minuty przed końcem zawodów. Właśnie tutaj z tej bliższej linii. Ta ryba też myślę, że mi ze 4 oczka, 3-4 oczka uratowała. No nic, trzeba też uhonorować zwycięzców tych zawodów. Zdecydowanie tą imprezę wygrała ekipa OKS, teraz to się nazywa OKS PZW Katowice. Także panowie, gratulacje, świetna robota, dobra współpraca. To było widać, uśmiechnięta, dobrze łowiąca ekipa. Także jeszcze raz gratulacje. Drugie miejsce drużyna Trapera. W sobotę troszkę gorszy wynik, natomiast wynik blisko strefy tej medalowej, powiedzmy. W drugiej turze atak na pudło. Najlepszy wynik w drugiej turze i Traper znalazł się na drugim miejscu, srebrny medal. Także gratulacje dla was, panowie. Na trzecim miejscu Haczyk Lublin. Po pierwszej turze ta drużyna też była na trzecim miejscu i utrzymała to miejsce już do końca. Także wszystkim 3 drużynom bardzo serdecznie gratuluję. Mam nadzieję, że drużyny zbiorą środki, żeby pojechać w przyszłym roku. 2 pierwsze drużyny zbiorą środki, żeby pojechać w przyszłym roku na klubowe Mistrzostwa Świata. Życzę wam tego bardzo serdecznie. Bawcie się tam dobrze i zdobywajcie jak najwyższe miejsca. Teraz już definitywnie będzie koniec. Jeszcze raz bardzo dziękuję, że byliście do końca tego filmu i do zobaczenia w następnym filmie.